Cześć kochani, witajcie serdecznie. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. O czym dzisiaj? Znowu będzie o naszych problemach, a w zasadzie o zadaniach do rozwiązania, bo od wielu, wielu lat powtarzam, zresztą tak traktuję moje życie, że my nie mamy żadnych problemów, my mamy zadania do rozwiązania. Więc jakie mamy zadanie bardzo poważne do rozwiązania? Co jeść? Jak się odżywiać? A więc nie tyle co jeść, ile jak się odżywiać. Jakie stosować pokarmy, a nie produkty do jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że to jest w ogóle podstawa zdrowia. Jesteśmy tym, co jemy i co wchłaniamy, tak prawdę mówiąc. Jeżeli wchłaniamy byle co, no to i mamy takie byle jakie ciała i byle jaki stan organizmu. Nie chcę używać celowo słowa zdrowie, bo się mówi, pogorszyło mi się zdrowie. To wiecie, nie zastanawiamy się nad tym. Ja jestem troszeczkę, staram się zwracać uwagę na znaczenie słów, więc jeżeli mówimy zdrowie, no to zdrowie to jest coś, co jest stuprocentowego. Natomiast pogorszyło mi się zdrowie, raczej pogorszy mi się stan organizmu, mam jakieś niedomagania, ale zdrowie to jest stuprocentowe zdrowie i koniec, kropka. Nie można być częściowo w ciąży, nie może być jajeczko częściowo nieświeże, a zdrowie mi szwankuje, stan organizmu mi szwankuje. Albo mam zdrowie, albo zdrowia nie mam i sprawa załatwiona. I teraz, jaki jest podstawowy warunek utrzymania zdrowia? Oczywiście jedzenie. Ja wielokrotnie w wielu audycjach i na szkoleniach, które prowadzę, mówię. W ciągu roku przeciętnie każdy z nas wchłania w siebie, wtłacza 700 do 1000 kilogramów produktów do jedzenia. Czy one są żywnością? O, to jest właśnie pytanie. Co zawierają te produkty do jedzenia? Całą masę konserwantów, barwników, polepszaczy, spulchniaczy, radionuklidów, mikronanoplastiku, pestycydy itd., itd., itd. W związku z tym wchłaniamy z tą całą ilością, mówię 700 do 1000 kilogramów, dodatkowo jeszcze oceniają fachowcy 7, 8, 6, 12 kilogramów tych wszystkich bardzo niebezpiecznych śmieci. Organizm oczywiście usiłuje to usuwać, oczyszczać, ale pamiętajmy, że nasze wątroby, nerki, płuca, w ogóle całe ciało było przystosowane ewentualnie do różnego rodzaju zanieczyszczeń naturalnych, ale nie chemicznych, których wyprodukowaliśmy kilkadziesiąt tysięcy i które są wszechobecne, nie tylko w jedzeniu, ale w powietrzu, w glebie, na naszych ścianach w postaci farb, na naszych podbogach w postaci sztucznych paneli, w naszych ubraniach z różnych tworzyw sztucznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mikronanoplastik został znaleziony w głębi Challengera, czyli najgłębsza część rowu mariańskiego, na Chomolungmie, czyli Mount Everest i tak dalej, i tak dalej. Już w tej chwili góry nie stanowią, czy morza nie stanowią żadnej przeszkody, bo mamy globalną gospodarkę, transporty, samoloty, statki i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi obciążenie polami elektromagnetycznymi i tak dalej. I posłuchajcie, i to wygląda na to, że to jest straszne, fakt, że jest to problem, ale jak już się wie, jakie jest zagrożenie, to możemy ewentualnie przeciwdziałać temu. I środki są. Dzisiaj będziemy mówić o produktach do jedzenia, co my mamy jeść, co te produkty zawierają, czego nie zawierają i tak dalej, i tak dalej. Podstawowe produkty to są warzywa i owoce, nieprzetworzone. I teraz pytanie jest, bo też dietetycy, lekarze namawiają nas do tego, żeby właśnie więcej jeść przede wszystkim warzyw, troszeczkę mniej owoców. No, owoce zawierają między innymi fruktozę, która może być niebezpieczna, ale w owocach tej fruktozy jest tam niewiele, tak prawdę mówiąc, w porównaniu na przykład z soczkami, które my często mamy, dają małym dzieciom, no nieświadomie, mają dobrą wolę,
ale te soczki zawierające fruktozę, mówi o tym między innymi dr Tadeusz Oleszczuk, świetne po prostu audycje nagrywa, albo z nim nagrywają. Ja być może zamieszczę tutaj w opisie krótki short, dosłownie pewnie minutowy, coś na temat fruktozy i wypowiedź doktora Oleszczuka. Ale pytanie, czy te owoce, czy te warzywa są pełnowartościowe? E, Przytoczę Wam za chwileczkę pewne badania, a później przedstawię kilka slajdów, żeby powiedzieć, co z tym fantem robić. Więc posłuchajcie. E, Zresztą bardzo dużo na ten temat piszę w jednej z moich książek, Naturalne składniki suplementów diety. Opisuję suplementy, ale też piszę, dlaczego mamy się suplementować. Dlaczego dzisiaj żywność jest, e, produkty do jedzenia i te warzywa, owoce są kompletnie niepełnowartościowe. Oczywiście piszę to na podstawie różnego rodzaju badań naukowych. Pewne badanie za chwileczkę Wam tutaj przytoczę i już mam tu, więc jest bardzo ciekawy artykuł. Jak zwykle korzystam często z National Library of Medicine. I tutaj jest bardzo ciekawy artykuł, po angielsku, rzecz jasna i tak dalej, więc dostęp do tego oryginału będziecie mieli. Natomiast ja już mam tutaj przygotowane tłumaczenie przy pomocy translatora. AI oczywiście. A więc alarmujący spadek jakości odżywczej żywności. Największe wyzwanie dla zdrowia przyszłych pokoleń. Kochani, ten artykuł jest bardzo obszerny. Nie będę odczytywał całości. Jak ktoś będzie chciał, to sobie po prostu poczyta, przejrzy go, bo dostęp zamieszczę. Tylko trzeba umieć sobie poradzić z tym, bo ja zamieszczę wersję anglojęzyczną link do tego i trzeba później wejść, po prostu kazać translatorowi to przetłumaczyć. No więc trzeba sobie z tym poradzić po prostu. I tutaj taki mały wstęp. W ciągu ostatnich 60 lat, znaczy, przepraszam, artykuł został napisany w marcu 2024 roku. Ja tę audycję nagrywam na początku lipca 2025 roku, czyli no, rok z kilkoma miesiącami. W ciągu ostatnich 60 lat nastąpił alarmujący spadek jakości żywności i spadek szerokiej gamy niezbędnych minerałów i związków nutraceutycznych w ważnych owocach, warzywach i uprawach spożywczych. Potencjalne przyczyny spadku jakości odżywczej żywności zostały zidentyfikowane na całym świecie jako chaotyczne stosowanie składników mineralnych, preferowanie mniej, znaczy mam na myśli chaotyczne stosowanie składników mineralnych, czyli jeżeli chodzi o nawożenie, preferowanie mniej odżywczych odmian upraw, stosowanie odmian o wysokiej wydajności i problemy agronomiczne związane z przejściem z rolnictwa naturalnego na rolnictwo chemiczne. Podobnie wzrost atmosferycznego lub syntetycznie podwyższonego dwutlenku węgla może przyczynić się do znacznego obniżenia jakości odżywczej owoców, warzyw i upraw spożywczych. Od czasów starożytnych uprawy o dużej zawartości składników odżywczych, takie jak proso, konwencjonalne owoce i warzywa, były szeroko uprawiane i stanowią najważniejszy podstawowy produkt spożywczy. Ale obszar przeznaczony pod te uprawy stale się zmniejszał w ciągu kilku ostatnich dekad i gwałtownie po erze zielonej rewolucji ze względu na ich gorszą konkurencyjność ekonomiczną w stosunku do głównych towarów, takie jak wysokowydajne odmiany ziemniaków, pomidorów, kukurydzy, pszenicy, ryżu. Większość populacji w krajach słabo rozwiniętych i rozwijających się ma słabszy układ odpornościowy, jest poważnie niedożywiona i cierpi na liczne zaburzenia niedoboru składników odżywczych z powodu złego spożycia i mniej pożywnych produktów z powodu niewiedzy na temat znaczenia naszych tradycyjnych diet, bogatych w składniki odżywcze i przyjaznych dla środowiska metod rolnictwa ekologicznego. Ten krytyczny przegląd podkreśla znaczenie równowagi i odpowiedniego odżywiania,
a także potrzebę poprawy bioróżnorodności gleby żyzności. Są to główne przyczyny spadku gęstości, tzw. gęstości odżywczej. Kładzie się również nacisk na możliwe wyjście z sytuacji złagodzenia tego spadku gęstości odżywczej upraw żywnościowych dla zdrowia i dobrego samopoczucia przyszłych pokoleń. Kochani, na całym świecie ponad 2 miliardy ludzi cierpi na niedobór mikroelementów, zwłaszcza jodu, kwasu foliowego, czyli witaminy B9, tak zwanej folacyny, witaminy A i cynku. Jest to główna przyczyna przedwczesnych zgonów, zachorowań i opóźnienia fizycznego, psychicznego wzrostu dzieci. W 2017 roku 11 milionów zgonów i 255 milionów skorygowanych dziennie lat życia można przypisać niedożywieniu. Od lat 40. plony upraw i dostępność żywności na osobę stale rosną dzięki intensywnym technikom rolniczym, sztucznemu nawożeniu, pestycydom, nawadnianiu, uprawie odmian o wysokiej wydajności, czyli upraw typu GMO, i innym środkom środowiskowym, podczas gdy niedożywienie ma tendencję do nieustannego wzrostu z powodu zakłócenia delikatnej równowagi życia w glebie i zmniejszenia gęstości odżywczej i jakości upraw spożywczych. Obecnie ludzie są przekarmieni, ale niedożywieni z powodu spożywania diet ubogich w składniki odżywcze. Jest dość trudno uzyskać równą koncentrację składników odżywczych z pożywienia, które spożywano przed zieloną rewolucją. Ważne komercyjne owoce o wysokiej wydajności, takie jak jabłka, pomarańcze, mango, guawa, banany i warzywa, takie jak pomidory, ziemniaki, straciły swoją gęstość odżywczą nawet o 25 do 50% lub więcej w ciągu ostatnich 50 do 70 lat z powodu czynników środowiskowych, genetycznych, bo się manipuluje genami w tych roślinach. Chodzi o to, żeby to wszystko było bardziej wydajne, bardziej odporne na choroby. Dobrze, ale co to oznacza dla nas, ludzi? I rozcieńczenia gleby polowej. Więc okazuje się, tutaj badacze pewnie podali, że pierwiastki z wyjątkiem fosforu zmniejszyły się w ciągu ostatnich 80 lat. To znaczy od 1940 roku do 2019 roku. Sodu ubyło w glebie 52%, żelaza 50%, miedzi 49%, magnezu 10% i tak dalej. Głównym powodem tej zmienności wydaje się być wprowadzenie na przestrzeni dziesięcioleci nowych szczepów, odmian upraw, które dają dodatkowe plony, tempo wzrostu oraz odporność na szkodniki i choroby, ale mają niższy poziom składników odżywczych. Tak więc malejące stężenie składników odżywczych w produktach spożywczych, przepraszam, jest najbardziej szkodliwe dla zdrowia przyszłych pokoleń. W związku z tym badanie skupia się na najlepszych strategiach zarządzania, które mogą rozwiązać problemy spadku jakości odżywczej żywności, tak aby można było osiągnąć zrównoważone zdrowie siedliska. Poprawa spożycia roślin spożywczych o dużej gęstości odżywczej jest ważnym i możliwym sposobem na rozwiązanie globalnych niedoborów składników odżywczych i optymalizacji jakości odżywczych tych produktów. Istnieje dobrze znana potrzeba osiągnięcia lepszej jakości odżywczej żywności, a badania potwierdzają, że najważniejszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest podejście o podwójnym przeznaczeniu, polegające na wprowadzaniu ulepszeń w systemach żywnościowych, a także na zajmowaniu się celami zdrowotnymi i żywieniowymi. W celu weryfikacji badania, pisania tego artykułu, autorzy wzięli pod uwagę również różne badania przeprowadzone w różnych częściach świata i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili już nie będę tutaj dalej odczytywał, co ci badacze robili i tak dalej, ale wyrywkowo tylko pewne fragmenty. Wyczerpywanie się składników odżywczych rozpoczęło się dawno,
ale po 1900 roku tempo rozcieńczania, czyli ubytków składników mineralnych w glebie nieustannie wzrastało, a po zielonej rewolucji wykładniczo na podstawie danych żywieniowych zaobserwowano, że w ciągu 70-80 lat tempo ubytków, nie będę czytał tego słowa rozcieńczanie, ubytków składników odżywczych wynosiło zaledwie 20%, podczas gdy 80% ubytków miało miejsce w ciągu ostatnich 30-40 lat. Czyli mniej więcej od 1980 roku zaczęła się dosłownie katastrofa. Według licznych badań w wielu krajach ubytki składników odżywczych, jakość smaku owoców, warzyw i upraw żywności spadły ekstremalnie w ciągu poprzednich 50-70 lat w odniesieniu do sodu 29 do 49%, potasu 16-19 i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego po prostu odczytywał, bo to są ciężkie liczby. Natomiast mówię, jak ktoś będzie chciał, to sobie po prostu przeczyta. Ale zwróćcie uwagę, no, dla przykładu tylko. Badania, pewne badania wykazały, że stały spadek ilości białka, wapnia, fosforu, żelaza, witaminy A, riboflawiny, czyli jednej z grupy witamin z grupy B, witaminy C w 43 różnych owocach i warzywach w ciągu ostatniego półwiecza. To wszystko spadło. Jeden z badaczy odnotował spadek zawartości składników odżywczych, tak jak wapń, żelazo, witamina A, witamina C w warzywach w latach 75-97. I teraz zobaczcie jedną ciekawą rzecz. Większą utratę żelaza odnotowano w przypadku innych warzyw, w tym kalafiora 60%, jarmużu 81%, liści gorczycy 51,3%, cebuli 56%, rzeżuchy ponad 88% i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Liczby są przerażające. Ja później jeszcze pokażę wam pewną tabelę, taki skrót, tak prawdę mówiąc. Ale kochani, dawniej te tabele przed wielu laty, 10-15 laty, były publikowane. Nie było problemu, bo ja się interesuję, szukałem, więc znajdowałem to. Natomiast od ponad 20 lat praktycznie nie można znaleźć tabel. I trzeba naprawdę ostro się naszukać, tak jak ja tutaj znajduję ten artykuł, żeby znaleźć coś konkretnego i w miarę strawnego, bo to jest artykuł naukowy. No i jest sprawa taka, że no nie każdy z was będzie po prostu czytał, więc to trzeba po prostu przerobić. I teraz przyczyny spadku składników odżywczych, ubytków. Skład mineralny owoców, warzyw i upraw spożywczych zależy od składu genetycznego gatunków upraw, warunków klimatycznych, jakości gleby, w tym różnorodności mikroorganizmów, praktyk zarządzania i stopnia dojrzałości rośliny w momencie zbioru. Głównymi przyczynami spadku składników odżywczych są degradacja gleby, na której uprawiane są rośliny, monokultury, nawożenie typu NPK, czyli nawóz, azot, fosfor, potas i tylko to wszystko. Żadnych mikroelementów. Dalej, opracowanie nowych odmian o wysokiej wydajności. Ale co z tego, jak one nie zawierają tego, co potrzeba? Czynniki agrotechniczne związane z komercjalizacją rolnictwa, stosowanie syntetycznych nawozów, pestycydów i herbicydów w celu zwiększenia produkcji żywności, udoskonalenie nawadniania i pojawienie się niedrogich technologii, wprowadzenie genetycznie modyfikowanej żywności, zwiększone zanieczyszczenie powietrza i wody, globalne ocieplenie, przerzedzenie warstwy ozonowej, podwyższone stężenie dwutlenku węgla itd., itd. Globalna katastrofa ekologiczna, w tym obecne metody rolnicze skupiające się wyłącznie na plonach, na wysokości plonów, spowodowały spadek jakości składników odżywczych upraw w stosunku do wartości bazowych. Nowoczesne metody rolnicze wiążą się również ze spadkiem jakości gleby, różnorodności mikrobiologicznej gleby, skażeniem wody glebowej i wyczerpaniem składników odżywczych w glebie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
A więc nastąpiła zmiana składu żywności. Tu przeskroluję ten materiał, bo no nie ma sensu tego wszystkiego czytywać, bo to jest potężny artykuł, jak mówiłem. Za chwileczkę udostępnię Wam jeszcze dodatkowe dane o zmiany w praktykach rolniczych i tak dalej, i tak dalej. Postępowanie, przechowywanie po zbiorach. To są wszystko spadek koncentracji składników odżywczych w gruntach ornych, a więc gleba ubożeje, jałowieje. Brak wiedzy na temat upraw bogatych w składniki odżywcze i tak dalej. I teraz momencik jeszcze. A więc istnieje potrzeba, kochani, przywracania tradycyjnej żywności dla zrównoważonego bezpieczeństwa żywieniowego. W Polsce na przykład pojawia się coraz więcej rolników prawdziwie ekologicznych, którzy stosują stare odmiany, na przykład pszenic, samopsza czy jakieś inne, chociażby dbają o jakość gleby. Oczywiście spada im w związku z tym wydajność z hektara, i w związku z tym takie produkty do jedzenia są droższe, ale są po prostu wysokowartościowe. Momencik jeszcze. Jak widzicie, to jest bardzo. Chcę dojść po prostu do pewnych wniosków z tego artykułu. Jak widzicie, bardzo bogata praca. I już wnioski. Liczne czynniki środowiskowe, wadliwe i intensywne praktyki rolnicze, wadliwe, a także brak wiedzy na temat upraw bogatych w składniki odżywcze mogą przyczynić się do spadku jakości odżywczej upraw żywności. Nie mogą, tylko przyczyniają się. Słuchajcie, to jest taka mowa trawa, taka poprawność. Mogą się przyczyniać, mogą powodować. Nie przyczyniają się. Współpraca różnych interesariuszy jest potrzebna, aby zapewnić integrację różnych technologii w celu zminimalizowania niedoboru składników odżywczych w żywności. Poprawa gęstości, czyli zawartości składników odżywczych i spożycia owoców, warzyw, żywności bogatej w składniki odżywcze jest konieczna, aby rozwiązać globalne niedobory mikroelementów. A optymalizacja jakości odżywczej tych produktów jest ważna, aby zapewnić najlepszą szansę na spełnienie wymagań. Teraz niezwykle ważne jest zachęcanie do stosowania żywności wzbogaconej odżywczo i nutraceutycznej, czyli odżywiającej komórki, w celu złagodzenia luki i utrzymania zdrowia przyszłych pokoleń. Wszystko to wskazuje na potrzebę przeformułowania badań i polityki żywieniowej i rolniczej, a także badania oceniające rolę zdrowia gleby, jeśli chodzi o zawartość składników odżywczych w żywności. Wszystko jest to potrzebne, aby pogłębić naszą wiedzę na temat powiązań między dietą, czyli sposobem odżywiania, praktykami rolniczymi i zdrowiem po prostu człowieka. I ja tutaj już zatrzymuję, kochani, udostępnianie. Artykuł jest potężny, jak mówiłem, skrótowo dość potraktowałem, ale teraz w świetle tej przynajmniej szczątkowej wiedzy, no bo tu chodzi o naszą świadomość, przepraszam, chodzi o to, co my mamy robić w związku z tym, w tej dzisiejszej sytuacji. Wiecie doskonale, że od końca lat 99., bo to o tym często mówię, zajmuję się profilaktyką zdrowotną, odkrywałem dla siebie nowe zupełnie lądy, nie mając wcześniej pojęcia o tym, gdzie żyję, w jakim świecie żyję. Poszerzyłem tą swoją bańkę informacyjną, poszerzyła mi się znacznie i dzisiaj po prostu wiem, że każdy z nas powinien wspomagać własny organizm. Ten cudowny, wspaniały, kosmiczny pojazd, którym podróżujemy w czasie tej wizyty na naszej mateczce Ziemi. I teraz w związku z tym, co mamy w ogóle robić? Przede wszystkim, kochani, postawić na odżywianie komórkowe. Momencik, pokaz slajdów od początku.
Chodzi o to, żeby kilka slajdów wam pokażę, wybranych z moich licznych prezentacji, po prostu postawić na odżywianie wewnętrzne, komórkowe. Już wiecie, że jakość produktów do jedzenia w XXI wieku jest po prostu bardzo niska, a należy nakarmić każdą komórkę naszego ciała. Ciało składa się z ogromnej liczby komórek. Ocenia się 70 do 100 bilionów, nie trylionów. Literatura amerykańska podaje tryliony, ale Amerykanie mają inne liczebniki. To, co u nas jest bilionem, u nich jest trylionem. To tak gwoli ścisłości. E, Ocenia się, bo są badacze, którzy opublikowali dane, że w przeciętnym organizmie ludzkim jest jednak około 32 bilionów komórek. W każdym razie wiemy, że jest ich cała masa. I ta olbrzymia liczba komórek wymaga optymalnego odżywienia. Nie wystarcza dodanie kilku witamin, zdrowej żywności, naturalnych soczków itd. Musimy zapewnić optymalne trawienie, wchłanianie i transport do komórek. Mówię często w moich audycjach, że nasze organizmy potrzebują każdego dnia około 70 do 90 składników odżywczych, czyli niezbędnych witamin, minerałów, białek, bioflawonoidów, tłuszczów, czyli tłuszczowców, cukrowców i tak dalej w odpowiednio zbilansowanych proporcjach. I skąd się wzięła tutaj ta koncepcja odżywiania komórkowego? Po prostu to jest prosta logika. Wszystkie komórki ludzkiego organizmu mają być w pełni dożywione. Umożliwia im to wzrost, w związku z tym regenerację i maksymalnie efektywne funkcjonowanie. I macie tutaj na przykład na ilustracji po lewej stronie niezdrową komórkę i zdrową komórkę. W ciągu 1 minuty umiera 100 milionów naszych komórek i na to miejsce rodzą się nowe komórki. I tym nowym dzieciom, tak można byłoby w cudzysłowie nazwać te rodzące się komórki, trzeba dać pokarm. Pokarm. I efekty w związku z tym lepsze samopoczucie, atrakcyjniejszy wygląd, większa odporność organizmu, ułatwiona kontrola masy ciała. Dalej, jakie mamy korzyści? Komórki stają się zdrowsze i silniejsze. Następuje stopniowa odnowa biologiczna organizmu. Ciało staje się silniejsze, zdrowsze, sprawniejsze, odporniejsze na choroby. Procesy starzenia, czyli aging, przebiegają o wiele wolniej niż u przeciętnych ludzi. I teraz można byłoby zadać sobie pytanie, no dobrze, ale te komórkowe odżywianie, czyli suplementacja, wieloskładników w moim świecie, żebyśmy się dobrze rozumieli, nie ma miejsca na suplementy syntetyczne, pojedyncze, wyekstrahowane, bo to nic nie daje. To tylko może obciążyć organizm. I tu badania wyraźnie też mówią, że tego typu suplementy, ale wrzucane do jednego worka ze wszystkimi innymi, badania mówią, że to nie działa. Ja przeczytałem masę artykułów kiedyś, wiele lat temu, już chyba z 30 lat temu, czytam artykuł z Newsweeku, że witamina A, E kompletnie nie chronią przed rakiem, kiedy ja miałem inne zupełnie wyobrażenie i badania i książki i tak dalej. Czytam po kilka razy ten artykuł. Oczywiście są tam cytaty z jakichś naukowców i tak dalej, konkretnych badań, i dopiero później między wierszami doczytuje się, że chodzi o syntetyczną witaminę A, syntetyczną witaminę E. W przyrodzie nie ma syntetyków, nie ma pojedynczej substancji. Nawet te słynne oligoproantocjanidyny, rodzaj bioflawonoidów, to są związki liczące po kilkadziesiąt drobniejszych związków. W jabłku, w marchewce, w rzodkiewce nie występują oddzielnie witamina taka, siaka czy owaka. Wszystko jest ze sobą powiązane. I witaminy, i minerały, i tłuszczowce, i cukrowce, i bioflawonoidy, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko w odpowiednich proporcjach. Teraz można zadać sobie pytanie, dlaczego zaczęto stosować suplementy diety?
I jakie to były suplementy? Od razu podpowiem. Suplementy mają być przede wszystkim pochodzenia naturalnego, jak się tylko da, to przede wszystkim z roślin, wieloskładnikowe, takie jak je matka natura stworzyła, w związku z tym bezpieczne i kompatybilne z naszym ludzkim organizmem, czy organizmem zwierzęcym. A więc gdzie został naukowo opracowany pierwszy pełnoprawny posiłek zastępczy? Zrobiła to, kochani, NASA, Amerykańska Agencja Badań Kosmicznych. A dlaczego? Bo jeżeli NASA, a później Rosjanie również, jako dwa kraje pierwsze, które wysłały swoich kosmonautów na orbity, oni już wiedzieli, że zwłaszcza pobyty długoczasowe, wielomiesięczne na orbicie zagrażają zdrowiu kosmonautów. W jaki sposób? Na przykład niedożywienie. Czym się mają ci kosmonauci odżywiać na stacjach po prostu planetarnych, krążących, orbitalnych? Czy mają zabierać, kiedy tam mało miejsca, połówki wieprzowiny, połówki wołowiny, kilka ton ziemniaków, marchwi? Ci astronauci mają je obierać, smażyć, dusić i tak dalej, gotować sobie zupy? Nie. A więc jedna sprawa to jest taka, czym dożywić w prosty sposób, żeby oni, znaczy, no przepraszam, ale nie znajduję słów, no nie mogą się parać gotowaniem na jakichś kuchenkach elektrycznych w kosmosie, uchowaj Boże. Ale ważniejsza jest sprawa, po co ma być taki pokarm? Bo ci kosmonauci mają być zdrowi. Tam nie może przypałętać jakakolwiek infekcja. A lot w kosmos to nie jest tylko podróż tych astronautów, których tu widzicie. Oni zabierają ze sobą swoje własne wirusy, bakterie, grzyby, jakieś pasożyty i tak dalej, i tak dalej. Można zadać pytanie, to znaczy, co ich nie przebadano, nie leczono? Proszę, kochani, ileś tych bakterii gnilnych w nas jest, ile z wirusów jest, ileś tam grzybów jest. Nie damy rady tego wytłuc do końca. Tym bardziej, że one też spełniają pewną pożyteczną rolę. Tylko zasada jest, że one muszą być pod kontrolą. A więc jeszcze raz, co zapewnia zdrowie tym kosmonautom? Jedzenie, żywność, pokarm, posiłek, a nie produkty do jedzenia. A więc okazało się, że opracowano zbilansowane, kompleksowe formuły odżywcze z drobiazgową kontrolą jakości, z kompletnym zestawem składników odżywczych, w niewielkiej objętości gotowe do użycia. Koncentraty najlepszych części roślin, warzyw i tak dalej. A więc mamy odżywianie wewnętrzne, komórkowe. Mamy w związku z tym, stosując takie koncentraty owocowe, warzywne i tak dalej, mamy pełnowartościowe zastępstwo pożywienia. Te specjalne koncentraty owocowe i warzywne to jest pokarm astronautów. To jest niskokaloryczny, zbilansowany pokarm zawierający kilkadziesiąt niezbędnych dla organizmu mikro-makroelementów. I teraz popatrzcie, mamy tutaj tabelę. Jedną z kilku nielicznych, które kiedyś się pokazały. Różnica między rokiem 1985 i 2002. Od tamtej pory ja nie widziałem innych żadnych tabel. Może słabo szukam. Zwróćcie uwagę, w brokułach wapnia, ile ubyło od 1985 do 2002 roku, czyli w ciągu 17 lat? 73%. Kwasu foliowego, czyli witaminy B9, folacyny 62%, magnezu 55%. W ziemniakach wapnia ubyło 78%, magnezu 48%. I tak dalej, i tak dalej. O, tutaj ciekawa, w bananie witaminy B6 ubyło 95%. Nie ma w stosunku do wartości bazowych. Problem. A więc to mikropożywienie, suplementy wieloskładnikowe, koncentraty, to jest żywność XXI wieku.
żywność specjalnego zastosowania, functional food. I tutaj, jeżeli stosujemy tego typu suplementację, to mamy całą masę korzyści. Przede wszystkim mamy optymalny skład. Mamy produkt niskokaloryczny, niskoglikemiczny, mamy łatwość i szybkość przygotowania i dobre wchłanianie w jelitach, mamy łatwy i skuteczny transport do wnętrza komórek. I teraz zobaczcie na logiczny ciąg. Zdrowe komórki to są zdrowe tkanki, zdrowe narządy, zdrowy organizm. I teraz wiecie doskonale, bo wielokrotnie o tym mówię, że ja się zajmuję kompleksowym wspomaganiem metabolicznym organizmu. A więc jakie są cechy, główne cechy tej metody regeneracji organizmu, likwidacji stanów zapalnych, wzmocnienia, dożywienia organizmu, naprawy itd., itd. Przede wszystkim zbudowanie i utrzymanie stanu równowagi kwasowo-zasadowej i możliwość monitorowania stopnia zakwaszenia organizmu. To jest unikat. Dalej, dostarczenie organizmowi niezbędnych składników odżywczych w prosty sposób, bez liczenia kalorii. Dla tych, którzy chcą się zwłaszcza odchudzać. Utrzymywanie właściwego poziomu cukru, czyli glukozy we krwi. Uniknięcie uczucia głodu. Zapewnienie właściwej ilości białka. Podtrzymanie intensywnej przemiany materii. Prawidłowy bilans wodny. W odchudzaniu, jeżeli ktoś się chce odchudzać, jest tak zwana fazowość warunkująca brak efektu jojo. To jest unikat. Tej cechy nie ma żadna z popularnych, powszechnie stosowanych metod odchudzania. I jeżeli ktoś zastosował to kompleksowe wspomaganie metaboliczne, to daje ono możliwość poprawy stanu organizmu w wielu obszarach. To jest, popatrzcie, to jest mniej więcej dla kilkumiesięcznego, mniej więcej 3-4 miesiące stosowania takiej kuracji, takiego wspomagania metabolicznego. Chcę od razu powiedzieć, że to nie ma nic wspólnego z działaniami typowo medycznymi, bo to nie jest kwestia medycyny w dzisiejszym pojęciu, a powinna być, to jest kwestia medycyny, bo medycyna powinna się tym zainteresować. Bo jeżeli mówimy o leczeniu ludzi, no to w takim razie trzeba wykorzystać środki do wyleczenia ludzi, a nie do tego, żeby karmić ich tylko, po prostu wykorzystywać farmakoterapię. A więc zobaczcie, w ciągu kilku miesięcy migreny ustąpiły u 57 ludzi na 100. Pseudotumor cerebri, czyli guz rzekomy mózgu, ustąpiło w ciągu kilku miesięcy te objawy u 96 ludzi na 100, bo to jest 96%. Dyslipidemia i hipercholesterolemia 63%. Otłuszczenie wątroby, zespół metaboliczny 80%, cukrzyca typu drugiego. W ciągu 3-4 miesięcy 83% ludzi, czyli 83 na 100, ustąpiła im cukrzyca. Tutaj dla pań syndrom policystycznych jajników, czyli niemożność zajścia w ciążę. Zniwelowanie hirsutyzmu, czyli nadmiernego owłosienia. W 99% uregulowanie miesiączkowania. Zastoje żylne. 95 ludzi na 100 poprawiło swój stan. Depresja. Depresja wiąże się z obciążeniem układu nerwowego. Nocno-obturacyjny bezdech senny. Astma. Choroby układu krążenia. Naciśnienie tętnicze. Ja sam wiem z doświadczenia u ludzi, którzy stosują tę metodę. To jest kwestia 3-4 miesięcy góra i reguluje się kapitalnie ciśnienie. Refluks, nietrzymanie moczu, z tym jest coraz większy problem. I u młodych kobiet, u młodych mężczyzn. Choroba zwyrodnieniowa stawów, między innymi RZS, dna moczanowa i tak dalej. Liczby widzicie. 3-4 miesiące. To jest taki początek, to jest takie minimum. Oczywiście wszystko zależy też od stanu organizmu, od indywidualnej sytuacji każdego po prostu z nas. Jak wiecie, bo nieraz o tym mówię, ja skończyłem 2 stycznia 2025 roku 71 lat. Na razie nie narzekam za bardzo na stan swojego zdrowia, to znaczy jestem niezadowolony generalnie,
bo chciałbym być, że tak powiem, bardziej sprawny fizycznie. Na razie nie narzekam. W miarę mam niezłe rozciągnięcie, niezłą kondycję, ale ciągle jestem z siebie niezadowolony. No, powinienem więcej ćwiczyć i więcej spać na dobrą sprawę, bo tutaj to jest mój totalny grzech, o śnie też często mówię i mówię ludziom, ale przyznaję się, że no niestety często siedzę po nocach, szukam jakichś materiałów, taki nocny Marek ze mnie troszeczkę, więc to jest minus, potężny minus. Myślę, że sobie jednak z tym poradzę. I teraz, jeżeli ktoś zechciałby skorzystać z takiego programu, bo masa ludzi coraz więcej po prostu zgłasza się, korzysta, to przede wszystkim co zapewniamy chętnym do zdrowego, bezpiecznego, skutecznego odchudzania, ale też regeneracji. Dobre samopoczucie, wysoki poziom energii, kontrolę uczucia głodu, intensywną przemianę materii, wzmocnienie masy mięśniowej. Ładniej ciało wygląda, nie będziecie pudzianami, ale zmienia się sylwetka po prostu. Obniżenie apetytu na niezdrową żywność, budowę nawyków związanych z prawidłowym odżywianiem, trwałe odchudzenie w przypadku odchudzania bez efektu jojo i możliwość stosowania jednakowej praktyki kulinarnej przez całą rodzinę. Dostarczamy wszelkie materiały. Obfitość tego wszystkiego, nawet przepisy żywieniowe, co jest na śniadania, na obiady, na kolacje itd., itd. Dodatkowo stały dostęp do wszelkiej wiedzy dotyczącej stosowania tej metody. Słuchajcie, prowadzimy webinary systematyczne. Ja między innymi co czwartek dla jednej z grup po prostu prowadzę takie webinary, więc jeżeli ktoś będzie chętnych, mogę po prostu zaprosić, podać link. I jeżeli ktoś zechce skorzystać z tego, zapewniamy stały kontakt i współpracę z biegłym znajomości kompleksowego wspomagania metabolicznego organizmu, czyli z człowiekiem, który sam przeszedł to przez wiele miesięcy, bo miał problemy różnego rodzaju i dzięki temu programowi się po prostu pozbył. Jeszcze raz powtarzam, nie jest to, ten program nie ma nic wspólnego z medycyną, nie zajmujemy się żadnym leczeniem. To jest wspomaganie organizmu, ale jak właśnie niedawno, praktycznie tydzień temu na konferencji naukowej Sztuka Długowieczności mówił profesor Pier Antonio Bacci. On sam poleca swój własny program oczyszczania organizmu, regeneracji przed różnego rodzaju zabiegami, czy to chirurgicznymi, czy estetycznymi itd., bo wówczas ciało się lepiej goi. Dlaczego o tym tak szeroko mówię i ciągle mówię o tym? Bo, kochani, chcemy stworzyć i tworzymy społeczność wspierających się wzajemnie ludzi, dbających o zdrowie swoje i bliskich. Chodzi o to, żebyście przejęli odpowiedzialność za zdrowie swojej rodziny. Możecie być, to zbyt mocno zabrzmi, ale takimi stróżami zdrowia we własnych rodzinach. Bo wasza wiedza coraz bardziej wzrasta i jeżeli zaczynacie stosować wspomaganie takie metaboliczne organizmu, to się tym bardziej uczycie swego organizmu, co się dzieje z tym organizmem i tak dalej. I tutaj chodzi o potęgowanie wzrostu świadomości prozdrowotnej i usamodzielnienie zainteresowanych promocją zdrowia w rodzinie. Dlaczego? Bo twoje zdrowie jest twoim zdrowiem. My nie dajemy ryby. No, głodnemu trzeba dać na początku posiłek, ale później go należy nauczyć łowić te ryby. Prosta sprawa. Dlatego jest ten mój kanał Barwy Zdrowia na YouTubie. Masa wiedzy, już blisko 500 audycji. Zachęcam do sięgnięcia do mojej strony internetowej www.januszdabrowski.pl. Tam jest ponad 20 moich książek. Tu akurat, jeżeli chodzi o suplementację, no właśnie naturalne składniki suplementów diety i jak to jest z tą suplementacją. Dożywiać się, czy się nie dożywiać i czy to nie aby jakaś chemia, bo ludzie biorą do ręki jakieś tam później, czytają, proszę Pana, Boże, a co to jest? Jakaś cyrcjankobalamina, jakaś chemia, jakiś pantotenian wapnia, jakieś coś tam, coś tam. Ja mówię, no przecież to są witaminy.
cejonkobalamina B12, pantotenian wapnia B5. To czemu to tak nie napisano? Bo główny inspektor sanitarny kraju wymaga, żeby to była pełna nazwa chemiczna. Bo wszyscy my jesteśmy chemiczni. Nasze ciała są chemiczne. Składają się z substancji chemicznych, te ze związków chemicznych, te z kolei z pierwiastków, z atomów i tak dalej. Jesteśmy chemią chodzącą, ale jednocześnie bioelektronicznym układem. No i co jeszcze? Prowadzimy, kochani, co miesiąc konferencje lepszego życia, dwudniowe, akurat najbliższa 12-13 lipca 2025 roku w Radomsku. Oczywiście to się zaktualizuje, ale pokazuje to jako przykład. Mamy tu świetnych wykładowców, na przykład między innymi naturoterapeuta, pani Urszula Malinga, pani Anna Zagórska, biotechnolog, edukator medyczny, pani Dorota Gudaniec, świetny coach Konrad Bejger, kapitalny. Szeroko mówimy nie tylko o zdrowiu, ale o tym, co wpływa na nasze samopoczucie, na nasz dobrostan, jak sobie radzić ze stresami, z wieloma innymi rzeczami. I przyjeżdża masa specjalistów różnych, których możecie posłuchać. Jeżeli ktoś będzie chciał, to wiecie, gdzie jestem i sprawa załatwiona. Teraz otrzymuję już udostępnienie. No i co jeszcze? I to jest wszystko na dzisiaj. Kochani, mam nadzieję, że wasza wiedza znowu wzrosła, będzie przydatna. Jeżeli uważacie, że ta audycja wnosi coś fajnego do waszego życia, nowe wartości, to po prostu proszę o lajki, proszę o subskrypcje, proszę o komentarze. No tak działają algorytmy YouTube'a, więc bardzo was proszę o to, bo dzięki temu ta audycja i inne audycje mają szansę dotrzeć do większej liczby ludzi i zacząć ich oświecać po prostu. Wszystkiego dobrego wam życzę. Bądźcie zdrowi, bądźcie pełni radości każdego dnia. Wykorzystujcie każdy element każdego dnia, każde zjawisko, które może dać wam radość. Upał, no nareszcie się doczekaliśmy upału, a nie o Jezu, znowu upał. Deszcz, zapowiadane burze i tak dalej. Nareszcie gleba dostanie wodę. Może za dużo, może będziemy mieli z tym problemy, ale przecież prosiliśmy o deszcz, tak? To w końcu zdecydujmy się, czego my chcemy. Wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się, papatki.